Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Cię w kolejnym odcinku mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. A dzisiaj pokażę Ci Miami nocą. I nie będę sam. Będzie z nami ten oto bardzo znany aktor amerykański. Znacie gościa? Sam Al Pacino wystąpi w tym odcinku. No to co? Kręcimy nocną przygodę w Miami! I bang, jestem w Miami w końcu po tylu latach oczekiwania stanąłem na amerykańskiej ziemi. Lot był dosyć przyjemny z tej Kostaryki, umilili mi to Amerykanie, chociaż pan po lewej stronie Kostarykańczyk strasznie się rozpychał i był jakiś niemiły, dzień dobry, nic nie odpowiedział i w ogóle nogami mnie jakoś kopał. Także strasznie kiepskie wrażenie na mnie zostawiła ta Kostaryka, ale jestem już w Stanach, jestem tu w Miami i zostawiłem bagaż, robię odcinek Miami nocą, więc nie wiem, co mnie w ogóle czeka. Mam nadzieję, że żadne kłopoty. Mniej więcej mam nakreślony plan. Biorę monorail stąd w stronę gdzieś plaży, jakichś Miami neonów i klimatów takich wieczornych, więc zapraszam serdecznie. Lecimy. Gdzie jest ten monorail? Przechowania bagażu idealna, 50 zł kosztuje na dobę, ale jest to na pewno ułatwiające sprawę, bo wziąłem tylko torbę, to co potrzebuję. Jest 22 stopnie, parasol musiałem wziąć, bo możliwe, że będzie padać. W drogę! 19 wybiła. Mamy czas do 10 rano, ale przyjdę wcześniej, może w nocy zobaczę, do której tu jeździ to metro, żeby po prostu sobie jeszcze trochę kimnąć, żeby nie dojechać na tą Jamajkę taki po prostu zmiażdżony kompletnie. Z takiego wielkiego ruchu i miszmaszu na tym lotnisku wszyscy pędzili do wypożyczalni. A mi tu pan powiedział, zobaczcie ile tu ludzi jest, znowu nie ma nikogo, że autobus 115, 150 zawiezie mnie tam gdzie chcę, czyli na południową plażę. Jest godzina 8, a tu nie ma nikogo, jest jakiś autobus. Może tam, University, tam coś też stoi. Trochę zamotka, tutaj jest Metrolink, czyli taki po prostu pociąg, ale kompletnie nie ma nikogo. Nikt z tego chyba prawdopodobnie nie korzysta. No jak widzimy w praktyce też tu nie ma nikogo. Ja jestem cały podjarany, bo lecimy na Miami nocą. Zaraz się zapytam, ten w ogóle nie ma numeru. Tu jakiś przyjechał, ten ma 57. Nie w tą stronę, tu są ludzie. Numer 10. Napisane jak W po prostu. Stąd wejść, tu przejść. 150. Przed chwilą odjechał autobus 115 z tamtej strony. To miałem szczęście, że go nie wsiadłem. A czy szczęście? Pewnie bym gdzieś tu wylądował. Mogę wrócić tutaj na lotnisko o 5 rano. No, jest 19:20, więc mamy 8,5 godziny na zwiedzanie Miami nocą. Dobra, siadam. Nie ma co tutaj nawijać. Jest mój but. Piątek wieczór, a tu w autobusie nie ma nikogo poza mną. No, zjechało parę osób, ale wysiedli wcześniej odpowiednio do kilku hoteli. Widzę, że tu transportem publicznym raczej nikt nie korzysta, wszyscy jeżdżą samochodami. Nie wiem, czy ja dobrze widzę, bo jest dosyć ciemno. Czuję się trochę jak w Libanie, słuchajcie, ale dopiero to ocenię, jak wyjdę z autobusu. Jadę na sam koniec tej południowej plaży i sam to ocenię, bo tutaj jest bardzo jasno w autobusie i mi się wydaje, że tam w ogóle nie są te ulice oświetlone. I taki klimat libański. Oby się nie odpukać. Żebym nic nie wykrakał. Kto oglądał, to wie, a jak kto nie oglądał, to niech wpadnie na mój kanał, jak mnie porwali w Libanie. Poważnie. Opowiadam o tym w serii 8 odcinków. No i myk. Ale ciepło uderzyło od razu mnie. Nie ma takiej tragedii, powiem szczerze, z tym ciemnością, którą myślałem, że jest egipska. O kurde, jakie budynki. Trochę jak w Dubaju. Ale fajna jest atmosfera taka w powietrzu, jak to się mówi, bryza. Teraz gumę. Dobrze, że nie byłem w Singapurze. Dobra, jak się to przechodzi? Obczajcie takie budyneczki. No to mi się kojarzy z takim typowym Miami. Proszę bardzo. Gdzie my idziemy? Tam jest morze. Nie wiem, tak mam przejść, czy nie? Nie wiem, czy tutaj w Polsce nie ma świateł, ale idziemy. Thank you. Jestem trochę przyzwyczajony do tego uciekania w tego
All right. That's my first time in America. I'm from Poland. Yeah. I'm traveling 100 days around the world. Okay, that's nice. Yeah. Good one. Can I put you on video? Yeah, it's okay. Awesome. Take care. Bye. Gościu już mnie tu zagaduje. No, podoba mi się w tej Ameryce. Będąc 12 dni w tej Panamie i w Kostaryce, za dużo ludzie nie gadali. Tu od razu się samochód zatrzymał. Gość się pyta w ogóle skąd jestem. Prawie tak zahamował, żeby se chyba zęby wybił o kierownicę, bo tak wyszedłem z nienacka. No i zacząłem z nim gadać. Idziemy na plażę, kuzio. Fajnie jest. Może i ciemno jest, ale jest jakby tak luksusowo. Parę osób tu na krzyż widzę idzie. Mamy takie fontanny, ciekawie podświetlone. No i żebym zaraz tutaj nie wlazł do morza. No witamy w Miami, kurde. Gdzie to się wyostrzyło już, czy nie? Klimacik. Tu sobie dziewucha siedzi, znaczy leży i książkę czyta. Można? Można. Powiem wam kilka takich suchych faktów dotyczących tutaj Miami. Miami jest jedynym miastem w ogóle z tych dużych miast amerykańskich, które było założone i dalej istnieje przez kobietę. Kobieta się nazywa niejaka Julia Tardell i tak naciska, słuchajcie, w XIX wieku magnata, ale tu głośno, fajnie, restauracyjka. Od razu się człowiek czuje jak w cywilizacyjnym kraju. Jakaś chyba jest tam w ogóle impreza, jakaś wesele, tak mi się wydaje. No i tak naciskała pewnego magnata, nie pamiętam jego nazwiska, kolejowego. Zaraz bym tu gdzieś nie wlazł w kogoś. Jadą na rowerze. A oświetlenie jest, no na razie jak się patrzę tobie w oczy, to mnie po prostu oślepiasz i onieśmielasz. No i tak naciska na tego chłopa, że po prostu zbudowali kolej aż na sam koniec tego półwyspu, bo kiedyś to były totalne nieużytki, uznawane to było za dzicz i w ogóle tereny takie no nieużyteczne ani do żadnej uprawy, ani do zamieszkania i w ogóle nie chcieli tu mieszkać, ale dzięki niej po prostu miasto tutaj wyrosło i chyba uzyskało status w 1896 roku, więc jest świeżutkie, a prawdziwy boom nastąpił tutaj w latach 60., kiedy to po prostu no, była koncentracja życia nocnego i w ogóle takiej popularyzacji Miami. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Skąd w ogóle ta nazwa Miami? Kurde, jednak rzeczywiście mówili, że w Ameryce wszystko duże. Nawet jak jest chodnik, to kurde nie widać końca. A na mapie się wydaje taki króciutki. Miami pochodzi od nazwy rzeki, która tutaj przepływa i też od plemiona rdzennych Amerykanów, tych prawdziwych Indian, którzy zamieszkiwali te tereny na przełomie XVII i XVIII wieku. No i oni właśnie się nazywali Miami, co oznacza słodka woda, więc pewnie stąd ta nazwa tej rzeki, no bo dało się to po prostu pić. Dobra, lecimy na koniec tego cypelku, bo tutaj jest jakiś punkt podobno taki widokowy, ale w nocy to raczej nic nie będę widział, bo jest ciemno jak, no widzicie gdzie. A ja w ogóle wyczaiłem, z ciekawostek jeszcze, takich no mniej suchych niż w Familiadzie, że właśnie w Miami powstał pierwszy Burger King w 1954 i może mi się uda jeszcze tam skupnąć to, zanim, bo jest całą dobę czynny, więc pójdziemy do pierwszego Burger Kinga, chociaż to jest 9 mil, żeby tam dojść, 9 mil, czyli to blisko 15 km, ale no, mam 7 godzin, więc nie, do odlotu mam chyba 12. Dobra, doszliśmy tu do końca. Tu ludzie na randkę przychodzą, a nie kurde vlogować. Jest taki punkt wędkarski, jest molo, ale no nie dość, że jest brama zamknięte, to jeszcze jest ten strażnik. No, widocznie tak ma być. Wchodzimy na piasek. Tu są jacyś śmiałkowie rowerów. Witamy na Miami Beach. No, za dużo nie widać, ale dobrze jest. Sporo ludzi tutaj widzę na tej plaży, tylko wyglądają takie, no, cienie wyrastają przede mną, bo mnie trochę lampka oślepia, więc nie wiem co oni tam szukają, ale za chwilę zrobię klasyczne dotknięcie wody, a po co? No bo powiedziałem wam, że będę na 6 kontynentach, ponad 20 krajów, może 22, może 25, nie wiem dokładnie, bo plan się co chwilę zmienia, tu sobie muzyczkę grają.
fajnie jest. Jesteśmy na Miami Beach. No i dotknąć tej wody, no to znaczy, że dotykam Oceanu Atlantyckiego, prawda? Nie wiem, już to zmienili tą nazwę tej Zatoki Meksykańskiej? Co tam miał ten gościu z pomarańczową fryzurą zmieniać? Czy jeszcze w Atlasie jest stara nazwa? Nie wiem. Szukają tu czegoś, kurczę. Może jakieś złoto jest. Plaża wyratrakowana. Jak na stoku. Już wam pokażę tam. O, coś tam szukają. Nie wiem, co oni tam kopią. Może jakieś... Jak one się nazywają? No mów, Michał, no te takie krewetki. Ale ciepła woda, ja cię kręcę. Super. Ale piaseczek taki, kurde, elegancki. Jak to się mówi, klasyczna plaża. Bo wszyscy tak narzekają, gdzieś tam jeżdżą po jakichś różnych Chorwacjach, że nie ma klasycznego piachu i narzekają, że są kamienie w jakichś krajach. To tu by byli zadowoleni, bo tu jest miazga. A woda na moje odczucie to chyba 29 stopni ma ta woda, co teraz dotykałem. Na co jeszcze zwróciłem uwagę, pierwsze co tu przyleciałem, że wszędzie, już nie mówię na lotnisku, ale w autobusie, na przystankach, jakieś nawet billboardy, to nie tylko jest po angielsku, ale też po hiszpańsku. Bo tutejsze tereny są że tak powiem, nasilone tym napływem różnych imigrantów, zwłaszcza z tych miejsc, z tych wysp karaibskich, prawda? Gościu zresztą mnie na imigracji zadał mi 2 pytania. Czy byłem na Kubie? Chociaż wypełniłem formularz, że nie byłem, ale powiedziałem nie i pytał się, ile mam gotówki. Mówię, że tam 800 mam akurat euro, bo dolary mi się skończyły, muszę wybrać ze ściany. No i tyle trwało, to nie wiem ile. Minutę może, zdjęcie, pyk i wlazłem. Trzeba wypełnić tą kartę taką ESTA wcześniej, to też przez internet, $21 to kosztuje. Można się naciąć, słuchajcie, na jakieś agencje, które tam oferują, no jak to się źle kliknie, bo pozycjonują się tak wysoko, że wyżej się pozycjonują niż ta strona rządowa amerykańska. No i tam kosztuje to na przykład $100, wliczone jest to 21, ale ktoś się tak wymyślił i na pewno nie jedna osoba się na to nabiera, że oni w twoim imieniu robią to. To trochę tak jak z wizą. Ktoś w czyimś imieniu. A ja na przykład do tej pory nie korzystałem. Na pewno są takie kraje, że trzeba to zrobić. Wydaje mi się, przez jakąś może agencję. Jest taki na przykład Turkmenistan, to tam się nie wiedzie bez po prostu agencji tej turystycznej, prawda? Chociaż wyczaiłem, że jest opcja, że można do 5 dni dostać tak zwaną wizę tranzytową, ale rzadko to dają. Jak będę w Iranie i będę tam planował tamtędy drogą gdzieś przejechać, no to wtedy będę myślał. Ale na razie jestem, kurde, w Miami, Michał, i znajdźmy te fajne budynki Art Deco, bo to miejsce tu słynie z tego, że jest ponad 800. Kurde, wlazłem w budkę taką z tymi, jak to się nazywa, dla ratownika. Jest klimacik. To nie tutaj kręcili Baywatch, czy jak to jest, Słoneczny Patrol, tylko w Los Angeles, ale tam też pójdziemy na plażę, tylko za kilkanaście dni, znaczy w sumie za 8. Jesteśmy przy agencji nieruchomości, to sprawdźmy, ile takie coś kosztuje. No na przykład tutaj, co to tu jest, 2,5 do 3,5 tego sypialni. Co to znaczy 2,5, że co, że na dachu się śpi? 3000, czyli 100 metrów kwadratowych. Aha, w zależności living area 100 metrów o 2,5 miliona dolców. No, to jest trochę. Tutaj jest od 500 tysięcy dolarów. Tu też 2,5 miliona. Tu mamy od 600 tysięcy, czyli razy 3,5, czyli 2 miliony złotych. No, bedroom zero, czyli studio takie, no nie wiem. No, są ceny zróżnicowane. Widać, że jesteśmy w Ameryce. Tu jakiś, słuchajcie, tutaj nic innego, tylko Rolls-Royce nie podjeżdża. Jak widać na załączonym obrazku, jeden, drugi. No chyba jakaś wypasiona knajpa, Brown's Hotel, a to w ogóle hotel jest. Zresztą idziemy tu teraz taką ulicą Ocean Drive i ona jest właśnie znana z tych budynków Art Deco.
Będziemy zaraz wyszukiwać. Ma dobre chyba kilka albo może kilkanaście kilometrów. Nie wiem, czy akurat tyle mi się uda przejść, no ale fury to tu są kosmiczne. Przykład właśnie takiego budynku. I co kawałek mamy po prostu taki budynek właśnie w stylu Art Deco. Podobno 800 budynków tutaj jest w takim kształcie. Mi się to kojarzy, ten budynek to mi się w ogóle kojarzy jak ze sceny z filmu Scarface z Al Pacino, Człowiek z blizną. Jak tam wysiadali i później poszli tam zrobić, że tak powiem, robotę w toalecie. No nie będę tu mówił, bo mnie algorytm wyłapie. No, kto oglądał, ten wie. A jak kto nie oglądał, to niech oglądnie, chyba że się boi. No, z takim miejscem, z Miami mi się tak kojarzyło i powiem szczerze, że to w rzeczywistości wygląda nawet i lepiej. Super czysto tu jest, zadbane miejsce. No, widać trochę, mało powiedziane, przepych. I no, ale też taki szyk, bo nie jest to takie wulgarne, jakby powiedzieć jakieś kiczowate, tylko no zresztą sami ocencie, no. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Powiem tak, że ja bym tu tak w tym Miami to może z tydzień pomieszkał. Tu mi się wydaje, że mnie to urzeka, że tu jest to wszystko takie duże, spore. Nie ma tutaj jakiś takiego, wiecie jak na przykład w Londynie, że jest nagromadzenie tych budynków, nie ma gdzie zaparkować, tu jest wszędzie miejsce, auta se spokojnie stoją. Tutaj mnie ten budynek tak mnie zaciekawił, gdzieś mnie ciągnie w tą stronę. Zaraz wrócimy tam może do tego Ocean Drive. Tu uliczka to w ogóle jest trochę jak w Japonii w takim klimacie. Tam sobie dziewczyna coś tam na rowerku pisze chyba na telefoniku. Czy to gość jest? Gość! Tylko miał długie włosy. O kurde, jakie tu naprawdę. No mają rozmach. Nie, to jest spoko naprawdę, że zobaczcie, jedno auto takie, drugie tu. Aha, jeszcze jedna sprawa. Strasznie tu zielono pachnie, bo czuję się trochę jak na Kostaryce, bo tam to po prostu ten zapach był wszędzie, a teraz no jestem tutaj w Miami i też się rozprzestrzenia na wiele kilometrów i no, ale to znaczy, że nie będzie kłopotu, bo ludzie wyluzowani. O kurde, takie kolorowe rzeczy tu są. Tu zupełnie inny klimat, jeśli chodzi o przejście dla pieszych. No, wylądowałem w cywilizacji, jest sygnalizacja, jest odliczanie ile do końca i nie tak jak na Kostaryce, że trzeba było po prostu uciekać. No, z linii strzału tych samochodów, ale woda, no 8 razy woda, $3,5, takie butelki, no a tam kosztowała jedna $2. No. Słuchajcie, las magnesu, patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ścian i nie wiem kompletnie, żebym się tu nie zawiesił, który mam wybrać. No, ale trochę się cenią, chociaż na tym było po $7 na Kostaryce. Słuchajcie, albo można taki magnesik sobie zrobić z tym gościem z pomarańczową fryzurą. No wybrałem ten, może się Ali spodoba. Co myślicie? Te są jeszcze fajne. No, kto zna, to wie o co chodzi. Tu mamy Messiego, Marilyn Monroe, no Pablo, no, który sobie zrobił kiedyś słynne zdjęcie pod w ogóle siedzibą prezydenta w Stanach Zjednoczonych, pamiętne. No Miami Beach, Floryda, to mi się kojarzy też z Grand Theft Auto Vice City z taką grą. Tu jest wspomniany film, który mówiłem, czyli Bez twarzy. A tutaj można sobie znowu gościa kupić, prezydenta Trumpa. Daddy's home. Okej, wleźliśmy na tą słynną Ocean Drive i od razu się zrobiło tłoczno, ruch jak pieron. Pięknie pachnie, słuchajcie, z tych restauracji. Ludzie tu siedzą, kurczę, no cieszą się życiem na tym bulwarze. Co kawałek jest też taki gościu, który czeka, na przykład to auto się parkuje i on to auto gdzieś tam przestawia, no jak na amerykańskim filmie, kluczyki się oddaje, koktajle się leją, no i ogólnie jest taka atmosfera, widzę, nocnego życia, no bo dzisiaj w końcu mamy piątek, knajpy są przeróżnego typu, bo tu mamy różne, no meksykańskie, widzę, azjatyckie, tajskie, ogólnie ludzie są dosyć mile nastawieni. Nie widzę tego, co było w tym. O, że mnie tu coś nie przejechało.
Niektóre są pełne, a niektóre no mniej. Turystów się w miarę trochę kręci jak na październik, bo jesteśmy, przypominam, poza sezonem. Tu mamy też takiego krążownika, zobaczcie. Nie wiem, co to Elvis tam siedzi za kółkiem, czy nie? Chcieliście zobaczyć Al Pacino? Przenosimy się w czasie, proszę. To tutaj była jedna ze scen rozgrywana właśnie w tym hotelu Kolonii. I mimo upływu lat, bo to ponad 50 lat temu chyba ten film robili, to dalej jest oblegany, no bo film jest kultowy. A co w ogóle z tym Art Deco chodzi? Przenieśmy się trochę w czasie i kończy się I wojna światowa w Europie, lata 20. poprzedniego wieku. W Paryżu dochodzi do takiego ruchu, że chcą po prostu ocieplić, znaczy nie ocieplić, po prostu pokolorować świat, żeby było radośnie, że koniec już wojen i tak się rodzi po prostu styl Art Deco. Tutaj jest to troszeczkę upgrade'owane, jest to, ma swoją nawet taką nazwę MIMO, czyli Miami Modernist Style albo Minimalistic Style. Nie doczytałem dobrze. Są zaokrąglone budynki, dodane są palmy, różnego rodzaju, że tak powiem, muszle i wzory takie związane właśnie z oceanem, z morzem. Pastelowe kolory, turkusowe, różowe, delikatne, nie wyzywające, ale generalnie takie ocieplające no, klimat i wprowadzające w bardzo taki nostalgiczny, fajny takie samopoczucie. Zresztą możecie to tu widzieć. Uważam, że to ma naprawdę swój styl. To jest jedyne takie miejsce na świecie z takim nagromadzeniem budynków w stylu właśnie Art Deco. Ale tu impreza, kolejka gruba, no ja w krótkich to raczej nie wejdę. Wow, jaki pałac! No, robi to wrażenie. Jesteśmy w Ameryce, więc no jak nie fast food, jak nie tu, to gdzie? Więc królestwo fast foodu, chętnie bym gdzieś tu zasiadł, ale no mam jeszcze trochę do przejścia i do pooglądania, no i dotrzeć na lotnisko, więc wrócę tu kiedyś na pewno. Jednej rzeczy nie dokończyłem, znaczy się wybiłem się trochę z rytmu, mianowicie no przecież jak to się tutaj dostało, to całe Art Deco. No wyobraźcie sobie ten amerykański kryzys, to był na początku lat 30., kiedy no brakowało żarcia na stole ludziom, a co dopiero na jakąś rozbudowę. I to jeszcze w tak nowym mieście, jakim było wtedy Miami, bo jak wspominałem, uzyskało prawa miejskie dopiero w 1896 roku, więc 130 lat temu dopiero. No ale też chcieli zrobić to tak trochę dla kontrastu, no bo więc akurat tutaj zasiedli pewni inwestorzy i powiedzieli, no kurde, tutaj ten kraj też trzeba trochę, nawet pomimo kryzysu, ocieplić, pokazać z innej strony, przyciągnąć ludzi, nie tylko Amerykanów, ale też turystów i do dzisiaj to miasto po prostu buzuje, ale w taki odpowiedni, słuchajcie, odpowiednim tonie. Nie jest to takie, jakby to powiedzieć, że tu jest taka
skumulowana jakaś energia młodych, no a raczej tu trzeba, widzę, z grubym portfelem przyjechać, więc no, starsze osoby też lubią imprezować, ale już nie w takim stylu, że tak powiem, studenckim. No, jest taki chill tu, uważam. No, takie coś dla mnie chyba już, nie? Chociaż moja energia to czasem jest jak 15-latka, ale pięknie. Amerykańskie restauracje zawsze mi się kojarzą z takimi parasolami, które myślałem, że są takie jakby no, dla ozdoby. To też oczywiście wspomaga, ale o co tu chodzi? Auto podjeżdża, deszcz pada i ktoś wchodzi pod parasol, żeby nie zmógł. Prost do restauracji, czyli czuje się podwójnie luksusowo. Jak Wam się podoba nocne Miami? Ameryka oprócz Kajmanów, Bahamów i Belize operuje, słuchajcie, w stopniach Fahrenheita. Gościu był urodzony w Gdańsku i przyjechał do Ameryki i stworzył po prostu swoją skalę temperatury. Cały świat już przeszedł dawno na Celsjusza, ale tu w Stanach dalej z Fahrenheita pokazuje 80 stopni, czyli 28 stopni Celsjusza na plusie. Jak to się liczy? Żeby otrzymać stopnie Celsjusza, trzeba tak, liczbę stopni Fahrenheita odjąć od tego 32 i pomnożyć przez 5/9. Więc nasze 0 to jest u nich 32, a temperatura wrzenia to jest 212. No proste, no nie? No co, nie umiesz liczyć? Klimat zarąbisty, ale słuchajcie, nie na mój budżet dzisiejszy, bo nie, koktajl taki powiedzmy bezalkoholowy jest około 10-12 dolarów, więc no uważam, że jak na Miami to bardzo przystępnie, ale kolejka jest dosyć długa, gość mi powiedział, że no nie mam zaproszenia, więc około 40 minut czekania, nie mam tego, to jest jedno, a drugie, no wejście jest 30 dolców, więc no zrobiłoby się 50, a jak jeżdżę za 60 dziennie, no to innym razem po prostu, no chciałem Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Uważam, że no co, no wejście i tam nie wiem 50 czy 100 dolarów tutaj wydać w takim miejscu. Znam takie osoby, co 20 000 w sobotę wydają w Zakopanem. Dobra, nie zgłaszaj się ani ty, o, wiesz o kim mówię. No, dobra, lecimy dalej. Włosy rozpuściłem jak Jezus, bo myślałem, że zrobię tam wejście smoka, no ale no nie wyszło. Dobra, koniec tego dobrego tutaj na Ocean Drive. Idę w inne miejsce, jestem już trochę głodny i trochę już zmęczony, więc... Ale to jeszcze nie koniec odcinka. Przed chwilą oczywiście zaczepiali mnie, wiecie po co, pełen arsenał, czego sobie życzycie. Tak, tu można po prostu na ulicy sobie kupić to, co się chce, no ale ja akurat tego nie szukam, podziękowałem grzecznie i uderzyłem. No trochę obeprzałem się smakiem, kurcze pieczone, bo no wlazłem tam do tego klubu, energia mi się taka udzieliła. Przepięknie tam kobieta jedna śpiewała, to było poprzeplatane, bo niektórzy byli tańcerze, którzy po prostu mieli taki performance tam. That's cool. What brand it is? What made? What? Slingshot. Awesome. It looks like Ariel Atom. You know what? Yeah. Slingshot. Przed chwilą miałem taką sytuację, słuchajcie, że zobaczyłem, że autobus mi za 2 minuty odjeżdża, więc sobie podjadę. No i przebiegłem koło takiego gościa, którego mijałem tak 2 razy, tylko ja się trochę motałem. No i strasznie się, no widać, że coś tu sprzedaje, że tak powiem, na ulicy. Nie mi to wnikać, ale no strasznie się gdzieś wystraszył tego, że po prostu przebiegłem koło niego. No i trzeba uważać, bo nie wiadomo, co bym mógł wyciągnąć, co on tam ma w kieszeni. Krzyknął po prostu, nigdy tak koło mnie nie przebiegaj, coś tam, nie? No, powiedziałem sorry, no i tyle, no. Pierwszy raz taka sytuacja, ale widziałem coś takiego w internecie podobnego. Więc no, gościu był na jakiejś, kurde, strachu, lęku, pomimo, że kozaka zgrywa. Z tłocznej ulicy przeszedłem pustkę, nie ma nikogo, podjechałem jednym autobusem, bo tym 150 on ma połączenie bezpośrednio z lotniskiem. A gdzie zmierzam? Zmierzam się nażreć, jedziemy do pierwszego w historii Stanów Zjednoczonych i świata Burger Kinga.
i sprawdzimy, czy te wielkie ich porcje są naprawdę wielkie. Ale jeszcze jedna rzecz. W autobusie tak rzuciłem okiem, poza tym, że jest super multikulturowo, ciężko powiedzieć, przyjechał, a kto jest turystą, a kto jest tutaj mieszka, przynajmniej tutaj w Miami, i w ogóle nie widzę otyłych ludzi. Więc jak na razie, śmigam tu już 4. godzinę, no chyba że Miami jest taką wizytówką i ludzie dbają o ciało, co zapewne też to ma tutaj miejsce, ale nie widziałem otyłych ludzi, tak jak wszyscy mówią, że Amerykanie tacy grubi. Może złą uliczkę skręciłem. Czekam na autobus 36 na ulicy 43. Kiedyś też sobie tak myślałem, czemu w Ameryce są te ulice nazwy, no nie? 403, druga, 5 Aleja, ulica i tak dalej, Przecznica, bo jest ich tutaj po prostu tak dużo, żeby nie mieli tyle osób, żeby nazwać i też łatwiej zapamiętać, jakie to mądre jest, nie? Że 403, no to następna będzie wiadomo, albo druga, albo 402, albo 404, więc ułatwienie dla taksówkarzy, w ogóle dla ludzi do poruszania się. Tych ulic jest mnóstwo. Sprawa super ważna. Ile tutaj kosztuje bilet na autobus albo na to Metro Rail? Gość mi polecił ten autobus 150, bo mnie zawiózł piorunem. On po prostu lotnisko i South Beach miał następny i kilka przystanków właśnie tu po drodze. $2,25, czyli na nasze 8 zł 30 groszy. No, w Krakowie bilet kosztuje 6 zł. No też się inaczej zarabia. No, będąc w tych niektórych innych krajach poprzednich, na przykład dzisiaj w Kostaryce płaciłem 5 zł albo 6 zł. To zależy no, od kraju, ale no, przyznacie, że różnica jest niewielka, prawda? Można kartą przyłożyć i działać. Ja się trochę zgapiłem, bo za $5 5,30 był bilet na cały dzień, tylko myślałem, że będę dłużej tam się kręcił aż do rana, a bilet całodzienny jest do północy. Więc nie jest to 24 godziny, tylko jest to dniowy bilet. Kurde, jak jestem głodny, dawać mi tego cukru, no. Stamtąd się przejdę chyba na lotnisko, bo jest 4 km, chociaż jak mi się przypomina przejście na lotnisko, jak wysiadłem w środku Bejrutu, no i co się ze mną stało, możecie zobaczyć na mojej serii, chyba już reklamowałem dzisiaj, ale to jeszcze raz zareklamuję. 8 odcinków, jak zostałem porwany w Libanie przez tych na T. Później jest E, a później 2 ry, no, a później O i tak dalej. Czyżnie klimatyczny autobusik? Collins Express. W autobusie mają taki patencik do zatrzymywania, że jest taki sznurek i się tak ciągnie. Zaraz wysiadamy. Wiedziałem, czy to urwę, czy nie, ale działa. Dobra, wysiadamy. Czas coś zjeść. Ale się nam otworzyło. Zapraszam na krótką historyjkę. Ja będę jadł, wy będziecie patrzeć. Tu w tym miejscu powstał pierwszy Burger King. Wiem, że budynek jest teraz odnowiony, ale zaraz wam w środku opowiem historyjkę, jak to mniej więcej wyglądało tutaj, nie tylko z Burger Kingiem, ale też z McDonaldem. Wskakujemy. Nie wiem, czy to jest otwarte, czy nie? It's closed. Wygląda na to, że jednak zamknięte. Nie wiem, czy będziemy musieli zjeść na ulicy, czy jak to tu wygląda. It's closed. No i sprawa wygląda tak, że chyba będziemy jeść na ulicy. Słuchajcie, ale faza. Ja jeszcze tak nie podchodziłem, że na McDrive'a wciskam się z buta. To jest dopiero akcja. Gdzie tu się zamawia? Tu. W życiu bym tego nie wymyślił i wy zapewne też, że ja będę tu zamawiał przez McDrive'a. Zaraz. Co ja tu mogę zrobić? No, auta tu podjeżdżały, a ja co? Tu muszę podejść. Jak oni tu mają otwarte? Drive-thru 24. Nikt tu nie chce ani mnie obsłużyć, chyba dlatego, że auto nie podjechało. Nie wiem, zaraz się tu kogoś zapytam. Alright, alright, bro. I'm late. I have no car, but can I order? Alright, what you trying to get? Just a large Whopper meal, please. Thank you. Słomki, słuchajcie, mają plastikowe.
Więc nie uczmy tutaj, chociaż nie, oni nie chcą tego, że tak powiem, zielonego ładu. Gość mi przygotowuje, chyba $12 zapłaciłem, więc spoko nawet spoko, czyli 45 zł. U nas ile taki kosztuje? Też chyba tyle. Thank you. Sauce? Barbecue please, barbecue. Barbecue? Thank you so much, thank you, bye. No i dobra, no rozmiar coli robi wrażenie. Idziemy na krawężnik. No naprawdę, przyznajcie, jak to tak można, żeby na McDrive'ie po prostu podejść z buta? No można. Tu sobie siądę i będę opowiadał. Zrobiłem sobie fryzurkę w stylu takiego teksańskiego jakiegoś zjadacza burgerów. Sorry? All good? No, from Poland. From Poland. Cuba? Yeah. Awesome. How are you? 30 cents? Let me have a look. This is $1? All good? Yeah, very good. Okej. No i gościu się napatoczył tu z Kuby. Jakiś wygięty trochę. No i jak to było, słuchajcie, z tym fast foodem? W Ameryce, w ogóle w latach 40., w roku 40. dwóch braci Dick, to dobrze pamiętam, i McDonald's założyli w San Bernardino w Ameryce pierwszy swój taki koncept, jak tutaj widzicie. Polegało to na tym, że sprzedawali 3 rzeczy: hamburgera, frytki i chyba szejka. I wszystko było po 10 centów, jeśli się nie mylę. 1940 rok. 14 lat później przejeżdża tamtędy niejaki Roy Kroc i zauważa, że jest to niesamowita, globalna możliwość stworzenia takiej sieci fast foodu i rozprzestrzeniania tego na cały świat. Polecam świetny film z Michaelem Keatonem, właśnie o tym, jak ten gościu, on jakby nie stworzył, tylko wyniósł McDonald's na wyżyny. To trochę tak jak z Zuckerbergiem, no nie? On Facebooka nie stworzył, tylko ukradł pomysł i później sam to przekształcił. Polecam, bo są różne filmy. Dorzucili tu sosów tyle, że jestem w szoku. Zapłaciłem chyba 45 zł, tak mi się wydaje. Zaraz już wam opowiem. No i było dwóch panów tutaj pochodzących z Jacksonville na Florydzie, którzy byli też w tym San Bernardino w 1954 roku, czyli w tym roku, co ten Roy Kroc McDonalda jakby dostał olśnienia. I oni przyjechali tutaj do Jacksonville, tych dwóch szwagrów. To był pan Burns i pan Clark chyba, jeśli dobrze pamiętam. No i oni się wyróżnili tym, że mieli specjalny taki piekarnik, co się nazywał Insta Broiler, czyli Instagram, natychmiastowy piekarnik. To było po prostu jakoś inaczej się wyróżniało to smakiem. Później dwóch gości, też biznesmenów, w 1959 roku, chociaż tu pokazane, że jest od 54, ale to się nazywało Insta Burger. Burger King 5 lat później nazwa powstała, więc ta data jest że adekwatna do tego miejsca. I tutaj, na tym terenie powstał pierwszy Burger King w ogóle w Stanach Zjednoczonych i na świecie w 1959 roku, tu gdzie siedzę. Oczywiście budynek zmienił trochę wygląd, no bardzo. I te dwóch biznesmenów zauważyli, że te broilery, te instabroilery, które były przez tyle lat stosowane, ulegają korozji i tłuszcz, który się wytapia z wołowiny, wchodzi w tą maszynę i psuje. Sieć się też rozprzestrzeniła na zasadzie franczyzy dookoła. Było coś już 250 lokacji po paru latach. No McDonald's też rósł w siłę. I oni zmienili na taką specjalną maszynę, na którym się po prostu mięso przejeżdża nad ogniem. I dlatego jest unikalny smak. Powstała też klasyczna, tak jak jest Big Mac w McDonaldzie, tu podwójny, tutaj jest Whopper, czyli coś, co się kojarzy wielkością, bo zauważyli u konkurencji, nie pamiętam jak się tam restauracja nazywała, że ludzie idą na ilość. Są duże i było takie czyli Whopper. No i ta kanapka powstała w 59 roku bodajże. Oni to później sprzedali i tak dalej. No i taka jest historia tu fast foodów w Stanach Zjednoczonych i liczby. Jak to wygląda w McDonald's i w porównaniu, powiem wam, Amerykę, świat i Polskę. W Ameryce 6,5 tysiąca Burger Kingów, 2 razy tyle McDonaldów, 13 tysięcy. W zaokrągleniu mówię, proszę się nie czepiać. Na świecie 20 tysięcy Burger Kingów, McDonaldów 42 tysiące, więc analogicznie więcej niż dwukrotnie. W
W Polsce 77 Burger Kingów, 550, z czego 90% McDonaldów działa na zasadzie franczyzy, czyli po prostu trzeba pełne warunki spełnić, poświęcić całe swoje życie, żeby zostać właścicielem McDonalda i jeszcze mieć kilka milionów. Więc u nas jest to 8-krotnie większa liczba. Ja z tego co pamiętam, to kilka razy było tak, że sprzedawali niektóre te obiekty. Wiem, będę miał zimne, ale nic. Jest 20, północ, ja mam samolot o 10 rano, więc na lotnisko sobie tutaj dojdę. No, także jeszcze skosztuję, nie będę tego przy Was jadł, bo to nie o to chodzi, chciałem tu po prostu zakończyć tak ten odcinek, ale spróbujmy to, co Ameryka słynie, czyli sos barbecue. Co mi się podoba, gościu wrzucił mi tu po prostu garść różnych sosów. Nie trzeba było płacić. Jak na taki kupiony, bardzo dobre. No to tyle w tym odcinku. Koniec mojego gadania, a Ty do oglądania moich innych odcinków z tej serii. Do zobaczenia w następnym 100 dni dookoła świata. Cześć!